To jest namiot, który kosztuje mniej niż 200 zł i waży mniej niż większość dwuosobowych namiotów kopułowych. Takiego namiotu użyłem podczas pierwszej samotnej nocy w górach. Było to około 15 lat temu i wtedy takie konstrukcje na rynku jeszcze występowały, chociaż już zaczęły być powoli wypierane przez namioty kopułowe, takie w kształcie iglo, cały stelaż. Dla porównania, w namiocie kopułowym, zwykle z włókna szklanego stelaż, to jest sporo cienkich rurek, więc ich ogólna masa jest większa, ciężar jest większy. Tutaj mamy szersze rurki, ale oczywiście puste w środku. Zyskujemy dwa takie pałąki, nadziewamy w ten sposób. Mamy jeden taki pałąk, z drugiej strony będzie drugi. To da nam właśnie konstrukcję dachu dwuspadowego. No i resztę wszystko przybijamy szpilkami, również odciągi. Zaraz zobaczymy, jaką to formę finalnie przybierze. Myślałem, że oszaleję i wyzionę ducha, ale z pomocą mojej żony udało się rozbić to ustrojstwo. Wszystko opiera się na tym. Mamy jedną rurkę pionową tu, drugą tam. Ten odciąg tutaj przymocowaliśmy. No i okej, idziemy przymocować drugi z drugiej strony. A tam co? Zaskoczenie. Nie ma uchwytu do odciągu, więc sobie po prostu sznureczkiem przywiązaliśmy tutaj. Jak się później okazało, nie jest to do końca konieczne, gdyż odciągi są tu. Jeden tu, drugi tu. Ale jeżeli puściłbym teraz ten odciąg, to być może to stoi, ale widzicie, co się dzieje. Ja mam wrażenie, że producent tego nie przewidział zwyczajnie. Ale jak zacznie padać deszcz, to przecież tutaj zrobi się kałuża i wszystko nam się zawali. Nie jest to jakoś wyjątkowo stabilne. No owszem, deszcz będzie sobie spływał po tym, ale też dlatego właśnie zaczęto wprowadzać na rynek namioty kopułowe, ze względu na ich konstrukcję i stabilność. Kopuła takiego namiotu, wewnątrz oczywiście stelaż zwykle z włókna szklanego, sprawia, że cały namiot jest odporny na podmuchy wiatru silne. Nie ma takiego efektu, że tutaj coś nam łopocze. Wszystko jest napięte, a więc odporność na podmuchy wiatru, odporność na deszcz, bo też lepiej ten deszcz ścieka po napiętej takiej strukturze niż po czymś takim. Zajrzymy sobie do środka, jak to wygląda. Mamy tutaj moskitierę, więc fajnie możemy go sobie otworzyć i ochrona przed owadami jest. No i proszę bardzo. Zapraszam do środka. Przepraszam, panią operator. Aha, ja mam sobie wziąć kamerę, dobrze. Więc jesteśmy już w środku. I co się rzuca w oczy na sam początek? Miejsca jest sporo, naprawdę. Nawet jak na dwójkę. Bo ja się położę i jeszcze tutaj sporo miejsca mam za sobą. Tak samo i właśnie tu jest jeden taki plus, bo w tych kopułowych namiotach, nie tylko kopułowych, ale w tych wszystkich nowoczesnych kształtach namiotów jest często tak, że jak się już położymy, to tu nam wszystko już zaczyna opadać. Cały sufit nad głową często gdzieś tam sobie nawet szuramy. Tutaj nie, tutaj mamy za sobą pionową ścianę prostopadłą do podłogi, więc tego miejsca jest zauważalnie więcej, ale z drugiej strony jak już chcemy sobie usiąść, no to tylko po środku namiotu. No bo tu mamy dwuspadowy dach po dwóch stronach. Z takich innych rzeczy, jakie tutaj widzę, panele wentylacyjne i to jest bardzo dobre rozwiązanie w takim właśnie jednowarstwowym namiocie, który nie ma zwykłej powłoki, tylko od razu mamy ten tropik wodoszczelny, więc to musi oddychać, więc te panele są tutaj wręcz koniecznością. Duszno nie jest w środku, no ale też panuje niska temperatura na zewnątrz, więc to musiałbym w lecie ocenić, jak jest w rzeczywistości. Nastała dziwna moda, że jeżeli chcemy zacząć zabawę w bushcraft nawet, to potrzebujemy się obkupić. Powstają całe listy. Kilka tysięcy złotych trzeba wydać. Ja pamiętam, że ja nie miałem nic. Wziąłem od taty namiot taki byle jaki właśnie. Taty buty. No kurtkę, spodnie miałem, wiadomo, i tyle. I wyruszyłem w góry w teren. Naprawdę można w ten sposób zacząć. No i ten namiot przypomina mi te czasy, bo jest właśnie taki byle jaki. Ja bym nie skreślał całkowicie tego namiotu. Biorąc pod uwagę jego cenę, chciałbym go zaadaptować na tarp. Ale nie taki tarp klasyczny, tylko właśnie tarp zamknięty. Widzieliśmy, jak to wygląda w środku. Mamy tutaj moskitierę. To jest wszystko zamknięte, więc ochrona od deszczu jest
z każdej strony, czy też zacinającego śniegu nawet. Zabieramy ten stelaż, więc całość staje się automatycznie lżejsza, tylko linki do tego. Konstrukcja jest teraz sztywna, wytrzymała, szczególnie zależało mi na wzmocnieniu tego grzbietu, żeby tutaj nic się nie zapadało, że kiedy deszcz zacznie padać, to nie powstanie kałuża, zagłębienie, wszystko się tutaj nie zawali, to wszystko się mocno trzyma, jednocześnie jest odporne na wiatr, deszcz będzie sobie ładnie po tym tutaj spływał, więc wszystko jest jak najbardziej w porządku, ale na początku moim pierwszym pomysłem było to, aby całość oprzeć na jednej lince typu paracord. No więc ta linka sobie tutaj wbiega do namiotu, no i biegnie sobie pod dachem na całej jego długości, wychodzi z drugiej strony i do kolejnego drzewa jest przywiązana. Ale jeżeli zrobimy coś takiego, to jest fajne schronienie przeciwko wietrznej pogodzie. Rzeczywiście jest ono bardzo stabilne, bo ta linka, ona trzyma ten namiot. No ale cały namiot właściwie opiera się wtedy na tej lince. Ale jeżeli zacznie padać silny deszcz i zwróciliście mi na to uwagę, to przecież po lince zacznie się sączyć woda. Linka, nie tyle to będzie tak, że ta woda płynie po lince. Ta linka po prostu zostanie wodą nasączona. Z dwóch stron będzie to ściekać i mniej więcej w połowie linki zacznie mi kapać woda wewnątrz już namiotu. A więc takie rozwiązanie. Inne. Dwie osobne linki. Zastosowałem specjalne plastiki dołączone do stelażu, dzięki czemu mamy jednocześnie blokadę przed wodą, czy też komarami, jak ktoś w komentarzu powiedział, bo ja ten materiał wrzuciłem wcześniej, na godzinę na YouTube'a i zaraz zwróciliście mi uwagę na to, że właśnie to przecież może się sączyć z tej linki. Ja myślę, no idiota ze mnie. Całe życie rozbijam tarpy. Wiem przecież, że jeżeli rozwiesimy na lince w ten sposób, na całej długości linki tarp, no to przecież zacznie nam się sączyć woda. Człowiek robi to całe życie, ale jak widać, nawet jak coś się robi całe życie, to można jakąś głupotę popełnić. Tak więc przyznaję się bez bicia i dlatego od razu poleciałem do lasu. Tak mnie to jakoś... No, nie mogłem z tym żyć po prostu. Musiałem tutaj przyjść i pokazać wam metodę prawidłową. Więc nie linka na całej długości, tylko właśnie dwie linki osobno, tak samo jak przy rozbijaniu tarpa. Tutaj dobry uchwyt ja zastosowałem, dołączone do stelażu plastiki, żeby to wszystko się ładnie trzymało. Podtopiłem paracord zapalniczką, żeby nam się wszystko zlało ładnie. Całość jest stabilna, odporna na podmuchy wiatru, na deszcz i teraz rzeczywiście jest to już dobre rozwiązanie. Jeżeli interesuje Was cała seria podobnych odcinków, gdzie sprzęt ze sklepu Millworld będziemy poddawać modyfikacjom, które usprawnią go względem tego, co przewidział producent, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.